Niedawno odwiedziła nas w Hiszpanii moja mama. Przemierzałyśmy wspólnie ulice Malagi, zwiedzałyśmy ciekawe zakątki miasta, podziwiałyśmy jego detale i o wiele, wiele więcej. No cześć! Cały ubiegły tydzień spędziła u nas moja mama. Był to jej pierwszy pobyt w Hiszpanii, więc zależało mi bardzo na tym, żeby pokazać jej ten kraj, a przede wszystkim Andaluzję, w której żyjemy, z jak najlepszej strony, w jak najlepszej odsłonie, żeby mama po prostu chciała tutaj częściej wracać. Ułożyłam nam harmonogram tego całego tygodnia w taki sposób, żebyśmy mogły jak najwięcej zobaczyć, ale również, żeby moja mama trochę odpoczęła od pracy. I moja mama, pomimo swojego wieku, jest bardzo aktywną osobą. Myślę, że wielu z Was byłoby zaskoczonych, w jakim moja mama jest wieku. I bardzo mnie prosiła, żebym zorganizowała nam jak najwięcej wycieczek, jak najwięcej takiego czasu poza domem, więc tak też uczyniłam. Zorganizowałam razem z Fede mamie 2 wycieczki, ale postanowiłam również zrobić mamie taką małą niespodziankę, żeby mogła się trochę zrelaksować, trochę odpocząć, bo wiedząc, że ona nigdy w zasadzie nie zdecydowałaby się na taki sposób, taką formę spędzenia czasu, chciałam po prostu ją w to, wiecie, wciągnąć na własną rękę i zabrałam mamę do Hammam al-Andalus. Ja już na pewno wspominałam o tym miejscu w poprzednich filmach i myślę, że to jest tak ciekawe, tak fajne doświadczenie, że będąc tutaj w Maladze koniecznie trzeba tego spróbować. Jest to takie miejsce, w którym naprawdę można tak w 100% odpocząć i zregenerować siłę. Więc mama była zachwycona, bardzo jej się podobało, chociaż początkowo sceptycznie podchodziła do tego pomysłu, to finalnie była bardzo zadowolona, a ja usatysfakcjonowana, że mamie podobała się niespodzianka. Ale co takiego robiłyśmy? Zabrałam mamę na pyszne śniadanie do jednego z naszych ulubionych miejsc. Chodziłyśmy na cappuccinę i szwędałyśmy się po sklepikach z lokalnymi słodkościami. Zwiedzałyśmy zabytki oraz parki, w których mama zatrzymywała się przy niemalże każdej roślinie. Smakowałyśmy przeróżne tapasy i szukałyśmy znośnych magnesów na lodówkę. Zabrałam mamę na ciuchowe zakupy i zorganizowałam pierwszą wyprawę do łaźni arabskiej. I kolejną wycieczką była podróż do Setenil de las Bodegas, czyli takiego andaluzyjskiego miasteczka, które cieszy się dość dużą popularnością i słynie z budynków wtopionych w skały. Skały, które wyglądają całkiem majestatycznie i w połączeniu z architekturą robią naprawdę duże wrażenie. Na wycieczkę wybraliśmy się bez konkretnego planu zwiedzania. Postanowiliśmy, że to spontaniczny wypad, podczas którego będziemy podążać za swoją intuicją, jednocześnie gubiąc się w uliczkach miasta. Nie dajcie się zwieść ujęciom bez tłumów. Wymagały one nie lada wysiłku. Prawda jest taka, że trafiliśmy na porę, w której Setenil było przepełnione turystami, choć i tak w sezonie z pewnością zwiedzających jest o wiele więcej. Wybraliśmy się tam około godziny 11:30, a zwiedzanie całego miejsca zajęło nam około 2,5 godziny z małymi przystankami na chwilę oddechu. W takim czasie jesteście w stanie spokojnie zobaczyć najważniejsze punkty miasteczka, a jest co oglądać. Wizyta w tym miejscu była niczym przeniesienie się do innej krainy. Setenil z pewnością należy do bardziej nietypowych, oryginalnych kierunków, który warto obrać zwiedzając Andaluzję. Miejsce zrobiło na nas naprawdę duże wrażenie i jeżeli mogłabym tylko Wam coś doradzić, to najlepiej jechać tam w godzinach porannych, czyli około może 8:30, 9:00, żeby być już tam na miejscu o tej porze, ponieważ my
Przyjechaliśmy około 11 i nie dość, że doświadczyliśmy takich dość dużych tłumów, to jeszcze słońce tak przypiekało, a mamy październik, więc myślę, że latem jest jeszcze trudniej, jeszcze gorzej. Także jeżeli byście się tam wybierali, a naprawdę polecam z całego serca, to godziny poranne będą zdecydowanie lepsze. Kolejnym miejscem, do którego wybraliśmy się jeszcze tego samego dnia, była Ronda. Ponieważ Ronda znajdowała się jedynie pół godziny drogi od Setenil, to po prostu połączyliśmy sobie te dwa miejsca, żeby nie tracić czasu innego dnia, skoro byliśmy już tak blisko. I Ronda zrobiła na nas jeszcze większe wrażenie. I Ronda jest głównie kojarzona z tego mostu, który widać na praktycznie wszystkich zdjęciach przedstawiających miasto. Natomiast uważam, że jest tam o wiele więcej fajnych punktów do zobaczenia, chociażby wąskie, ciekawe, takie klimatyczne uliczki. A wizytę w Rondzie rozpoczęliśmy od obiadu w uroczej knajpce, gdzie musieliśmy się posilić przed zwiedzaniem miasta. Jedzenie wprawdzie wyglądało lepiej aniżeli smakowało, ale bywa i tak. Tutaj również postawiliśmy na spontaniczność i będąc w centrum Rondy po prostu podążaliśmy za tłumem. No powiedzmy. Początkowo największe wrażenie zrobiły na nas widoki rozciągające się z popularnego mostu, który możecie zobaczyć na niemalże każdym zdjęciu promującym miasto. Z każdym kolejnym krokiem, ulicą, zakątkiem było tylko lepiej. To miejsce o niepowtarzalnym charakterze, a popołudniowa pora i gra światła jedynie sprawiły, że Ronda zrobiła na nas jeszcze większe wrażenie. Przyjazd do miasta około godziny 16 był zdecydowanie słusznym, doskonałym wyborem. Niespiesznie odkrywaliśmy coraz to inne zakątki i cieszyliśmy się urokami miasta. Trafiliśmy również na nieco ukryty skarb, którym były pomimo upływu wieków dobrze zachowane stare łaźnie arabskie. Bilety wstępu kosztowały nas 9 euro za osobę i były to świetnie wydane pieniądze. Jest to taka atrakcja, jaką szkoda pominąć będąc na miejscu. Choć zwiedzanie miasta nas totalnie pochłonęło, nie mogliśmy zapomnieć o jednym z najważniejszych punktów tej wycieczki. Słynnym moście, który chcieliśmy zobaczyć z perspektywy wszystkich fotografów uwieczniających go na popularnych zdjęciach. Udaliśmy się na punkt widokowy, znajdujący się na prawie samym dole wąwozu. Dotarcie tam i powrót wymagały od nas nieco wysiłku, ale było warto i widoki wynagrodziły nam cały trud. I jak tak sobie podsumowywaliśmy, już wracając autem do Malagi, te dwa miasta, to zdecydowanie oba nam się podobały, ale gdybyśmy mieli wskazać jedno, jeżeli musielibyśmy już koniecznie wybierać któreś z tych dwóch, to wybralibyśmy jednogłośnie Rondę. Ale zwiedzaliśmy również Malagę, ponieważ bardzo chciałam pokazać mamie miasto, jego najładniejsze zakątki. Zależało mi na tym, żeby mama spróbowała lokalnej kuchni, która bardzo jej posmakowała. Któregoś dnia podczas zwiedzania spotkała nas taka sytuacja dość nieprzyjemna. I jak spacerowałyśmy sobie ulicą w centrum miasta, podeszły do nas takie dwie kobitki. I były to kobiety w wieku, myślę, około 50, normalnie wyglądające, takie porządne i obie trzymały w rękach po garści rozmarynu. I oczywiście wiedziały, do kogo uderzyć. Uderzyły do mojej mamy, zagadały ją w języku hiszpańskim, zdając sobie sprawę, że na pewno mama ich nie zrozumie. I zaoferowały jej ten rozmaryn za przysłowiowy, 1 grosik, za 1 cent. Dlaczego za 1 cent? Ponieważ taki grosik jest bardzo ciężko znaleźć tak malutki pieniążek jest trudno znaleźć w portfelu wśród tych wszystkich innych większych monet.
I podczas gdy mama szukała tego cencika, ja wiedziałam, że to są po prostu jakieś naciągaczki i wiedziałam, że to zmierza w złym kierunku. Mama oczywiście nie mogła tego centa znaleźć, więc te babska zaczęły rzucać się z tymi swoimi łapami do portfela mojej mamy i to już był dla mnie tak wielki znak ostrzegawczy, że zaczęłam je, tak wiecie, subtelnie odpychać, oczywiście słownie, a kobiety były na tyle natarczywe, że zaczęły tak tą moją mamę nagabywać. Na szczęście pojawił się mężczyzna, który zainterweniował. Był to, jak się okazało, Polak, którego kobiety ewidentnie się wystraszyły i wyobraźcie sobie, że ten oto Polak został okradziony dnia poprzedniego przez te same kobiety na 200 euro. W jaki sposób? W taki sposób, że kobiety właśnie widząc, że mężczyzna ma problem ze znalezieniem tego centa w portfelu, zaczęły mu pomagać i udając, że szukają monet w tej kieszonce na monety, drugim malutkim paluszkiem sobie wyciągały z przegródki na pieniądze papierowe euro. Tak więc no, trzeba uważać na takich oszustów. Ja jestem ogólnie bardzo wyczulona na takich ludzi. Moja mama może nie do końca miała do czynienia z takimi sytuacjami, więc no też nie dziwota, że po prostu gdzieś tam dała się złapać, ale nie została okradziona, bo też zauważyła w momencie, kiedy te kobiety gdzieś tak natarczywie już sięgały do jej portfela, że coś jest nie tak, że to nie jest w porządku, więc no trzeba bardzo uważać. Sytuacja nieprzyjemna. Na szczęście pojawił się na horyzoncie Polak wspaniały, który nam pomógł, który ocalił portfel mamy. I wszystko dobrze się skończyło dla portfela mamy. Niestety on miał gorsze doświadczenie, więc no bywa. Nieczęsto o tym wspominam, ale jeżeli podobał Wam się ten film i jesteście ciekawi tego, jak wygląda życie Polki na emigracji, a w zasadzie życie Polki w Maladze, to zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!